Jakoś tak się dzisiaj złożyło, że nic nie nagrałam, ale słuchajcie, jestem rozwodowana. Chodzi godzina 10, jestem rozwodowana, a o 8 rzeczywiście mnie podstawili pod rampę. Teraz na pusto jadę się udawać. Dzisiaj nie mam natchnienia do nagrywania. Tak sobie telefon leży i coś mi dzisiaj nie idzie. Do nagrania, ale to trzeba mieć natchnienie. Dojeżdżamy już do załadunku i wiecie co? Tak teraz jadę i patrzę się na te kilometry i patrzę na swoje zlecenie i znowu mi się coś przypomniało. Przypomniało mi się, dlaczego te zjazdy mają takie dziwne numery i nie po kolei, bo na autostradzie wszystkie zjazdy idą po kolei. Są liczone, w sensie jeden, drugi, trzeci, nieważne jaki jest dystans pomiędzy nimi. A tutaj na landówkach, na cynalkach, jak już nie jest droga oznaczona jako AP, czyli autostrada płatna, tylko wszelkie inne, no to przecież one mają zjazdy według kilometrów. W sensie jak jest na przykład zjazd, a wypada na 300 kilometrze, no to taki będzie numer zjazdu. Tak mniej więcej, więc... A teraz się kapnęłam dopiero, bo patrzyłam sobie na zlecenie i to taka też informacja dla kierowców, którzy dopiero pierwszy raz będą jechać na Hiszpanię. I dosyć często jest tak w Hiszpanii, że jest podawana... Tak, ja teraz nawet nie mam nazwy firmy, wiecie co, w zleceniu nawet nie mam nazwy firmy. I tak też się czasami zdarza, że jest tylko napisana nazwa Polígono Industrial. I jest do tego napisana Carretera Nacional 5, czyli piątka, czyli tak jakby krajówka numer 5 i to jest w oznaczeniu na drodze A5 i kilometr 294. Także zjazd też powinien być 294. Także będę wiedziała, że gdzieś na tym kilometrze ma być firma. No i zobaczymy, bo jak patrzyłam na mapie, to akurat tak wypada, że na tym zjeździe jest jakiś akurat Polígono Industrial, który nazywa się inaczej, ale to może być tam. W Hiszpanii wszystko jest możliwe. Jeżeli chodzi o adresy, wszystko jest absolutnie możliwe. Więc najważniejszy jest ten kilometr. Nazwa Polígono Industrial na mapie może być nieaktualna. Więc zobaczymy. Tak mi się przypomina, jak nieraz właśnie jest tak, że no tak jest tutaj ekspresówka, nie? 2 pasy w jedną stronę, 2 pasy w drugą stronę i nie wiadomo jest tak naprawdę, po której stronie autostrady jest firma. I tak mi się przypomina, jak jeszcze w Asercie jeździłam, była taka jedna firma gdzieś w Szklandówce, już nie pamiętam nawet gdzie to było, w ogóle w której części Hiszpanii, ale pamiętam, że była taka firma na którymś tam kilometrze i było kilka firm na tym kilometrze. Po jednej i po drugiej stronie. I ja pamiętam, że ja tak po prostu ślepo pojechałam na jedną stronę. A nie, bo jechałam i zobaczyłam, że na tym kilometrze tak po przeciwległej stronie jest jakaś wielka firma. Akurat się zgadzało, sobie myślę, no to będzie tam, nie? A trochę dalej po prawej stronie było kilka małych firm. Stwierdziłam, to idziemy pierwszy tam, nie? No więc zajechałam tam, okazało się, że to nie była ta firma i później, żeby się zawrócić i wrócić z kolei, to miałam 20 km do zjazdu, czyli 40 km zrobiłam, żeby ostatecznie dojechać tam, gdzie trzeba było dojechać. Także pamiętam, za pierwszym razem straciłam tam bardzo dużo czasu i później, jak za jakieś tam chyba 1,5 roku byłam na tej firmie, to od razu sobie skojarzyłam, że to chyba będzie ta firma, bo wiadomo, że za każdym razem się jeździ praktycznie do innej firmy i to też nie sposób spamiętać, ale tamtą spamiętałam, bo 40 km nadłożyłam, a że to były jeszcze moje całkiem początki, to byłam mega zestresowana tym, że tak dużo kilometrów nadłożyłam. Ale co było robić? Google Maps jeszcze wtedy tak fajnie nie działało jak teraz, więc no nic, zobaczymy. Jedziemy, już jest niewiele, jest który kilometr? Powiem. 200
bardziej obserwować. Wiem, że to będą jakieś produkty spożywcze. Widzicie, to też nie jest aż tak dokładnie, bo tu jest kilometr 296, to już jest 295, a tu jest za 1000 metrów. No to jest tak mniej więcej. Czyli my zjeżdżamy tu. Czasami jest też tak, że jest po prostu droga niższej kategorii, w ogóle jakaś tam załóżmy 3-cyfrowa. Jest jeden pas w jedną, drugi teraz w drugą i jest kilometr, jest jedna firma tylko na tym kilometrze, więc jest spoko. Widzicie, tu wychodzi 295, ale zjadę na wszelki wypadek już tutaj. Może będzie na 294, ale zamiast się wracać, to wolę pierwszy tu sprawdzić. Bo tutaj widać, że jest jakaś poligono industria, ale... Może tu, a może nie tu, ale tam dalej nie ma żadnego zjazdu, więc... Dobra. Objedź rondo i zjedź trzecim zjazdem A5, następnie pojedź autostradą. Na nawigacji mam tylko zaznaczono miasto. Dobra, czy tam jest jakiś poligon industrial? Więc objedźmy dookoła rondo i zobaczymy. Tam jest od razu powrót do autostrady. Tutaj nie ma żadnego, czyli to powinno być po tej stronie. Chyba nie tu raczej. To nic, jedziemy tutaj główną drogą. Popatrzcie, 294. No to nic, to zjeżdżamy na tą firmę. Akurat jest firma idealnie na tym kilometrze. Co jest dla mnie znakiem, że to trzeba tutaj zjechać. Jest Nestle, to też by się zgadzało. W sensie, że coś spożywczego, nie? Więc ma już to sens. Zawróć, jeżeli to możliwe, następnie na końcu drogi skręć w prawo. Fajnie, że z miejsca. Idę się meldować, jak portier nie jest. Dobra, już portier odsunął szybę i pokazał mi, że gdzieś tu mam iść, to biorę. Wszystko idę. Dobrze, wszystko się zgadza. To tu. Teraz tylko trzeba się wystroić. Buty jeszcze muszę założyć, safety shoes. I idę się meldować do biura. No dobra, mam trójkę. To jest rampa. Ja będę podawać po prostu wózkiem, mam nadzieję, że mi nie każe tego poleciakiem układać. O, poleciak stoi. Albo nie. Linie tu mają odpalić, to trzeba linię ustawić. Skoro są linie, a nie ma ramp, to też te linie pewnie są. Idealnie. Te linie są za szerokie. Więc po prostu z każdej strony jest linii tyle i tyle stoję, ale widzę w lusterkach, że idealnie słupki, jak są jeszcze takie postawione, już gdzie mają być krańce, to są akurat idealnie. Tylko na wprost, do tyłu. To jest linia też, z tyłu. Powinno być już ok. Idę drzwi otworzyć, zobaczyć, co się będzie działo. No i niestety sprawdziły się moje najczarniejsze myśli. Mam do wyboru albo paleciakiem sobie sama to załadować, w sensie oni mi podają, a ja sobie to muszę przyciągnąć, albo otwierać boki. Dwa boki, nie? To oczywiście. Więc nie wiem co gorsze.
Kurde, godzina, cały zestaw 33 palety, w sumie nie ma źle. Pić. Temperatura jest optymalna, jest ciepło, ale nie gorąco. Zmierzyć jeszcze ile mi zostało, może by coś doładować, nie? Tak się sytuacja ma. Tak. I tak. Co to jest? Jakieś coś. Megi, coś tam. Tutaj mi zostało trochę miejsca jeszcze. Myślę, że 4 palety by tu weszło. To mi się trochę nie podoba, szczerze powiedziawszy. Wszystko tu chodzi luźne. A co zrobić? To jest, a to nie jest. Dobra, załadowane. No i zobaczmy, ile to jest kilometrów. Nie jest to dużo, Przybędziesz do celu 16:44. Nic, muszę to przemyśleć, ale z drugiej strony nic. W sumie tak. Nie, ja po prostu nie lubię tego kawałka, wiecie? To nie lubię jechać, no ale nic, trzeba to trzeba. No, tu jest po prostu ciężko wszędzie, wiecie? Górzyście. A gdybym sobie chciała na Django jednak pojechać, tędy zaznaczyć na przykład. No poczekajcie, pierwsze zobaczymy. Czyli 22,5 godziny i 1900 km. A gdybyśmy chcieli tędy pojechać sobie... To ile? Godziny dłużej i tak, a tutaj którędy? Przez Madryt. O, to się teraz przypominam, Coslada. Często ładowałam. A tu którędy? Na Saragossę i wtedy tutaj, tak. Nie wiem, tutaj też jest górzyście. Chyba lepiej niż... Co za kombinacja? A, czyli ona tutaj ma, ona ma jakiś problem z Lyonem. Ostatnio właśnie jechałam w tą stronę. Nie wiem, to my, co ty pani kombinujesz? Przez Włochy? Ach, nein. Tędy my chcemy. Mam luzę. Coś ona tu widzi takiego. Tu jest oczywiście Szwajcaria, nie Włochy. O Jezu, powiedziałam Włochy, oczywiście miałam na myśli Szwajcarię, bo chodzi o to, że przy Szwajcarii trzeba by się jeszcze dodatkowo bawić z papierami, a to już nie chcę. Jejku, patrzcie jakie piękne słońce. Akurat jest zachód, złota godzina. Aż żal po prostu teraz jakiegoś zdjęcia nie zrobić. Jakieś tam zrobiłam, ale... Ale Wolwi jest brudny, teraz to dopiero widać, a to nie. To ja mu nie będę robić, bo ja jestem czysta, więc... Dobra, jedziemy. Bo przecież ja już dzisiaj trochę czasu straciłam na załadunki. Miałam jeszcze dzisiaj business call, które potrwało godzinę. No i tak. X379. Oliwki, wszędzie oliwki. Tu się zaś sok obraca. Nie, to nie sok, to jest sos kurczaka. Serwicio. Ale jestem młoda. Baseniki. No i słoneczko kowoczko. Ale co tam? A my lecimy na Madryt. Następnie pojedź autostradą. Wow! Kierunek wrzucił, że jedzie dalej. Ja nie mogę, to się tak rzadko zdarza. Ten kierunek w lewo na rondzie.
tutaj chyba pomidorów nie mają. Ale sporo jest pomidor. Muszę mieć. I teraz tak, proszę Państwa, wygląda sprawa, że 2000 do tego, a dobra, ale do granicy ile mamy? W francuskiej, to jest najważniejsze teraz, bo generalnie to dzisiaj mamy 10 listopada, 18 stopni. Jedziemy na Madryt. Aha, to co kręca? No dobrze, czyli sprawa ma się tak, że mamy 1000 km do granicy francuskiej. Pokazuje mi 12 godzin jazdy. Mam dzisiaj wyjechane 4,5, jest 6, wystartowałam tak o 8, dodać 3 jest 11, czyli 6 plus 4 jest ile? 10. Czyli mogę wykorzystać sobie te 4,5 godziny jazdy, jeszcze które mi zostały na dzisiaj. Jutro jest 11 i akurat dobrze się składa, bo tak czy tak 11 we Francji jest święto, więc ja jak wyjadę z tych 12 godzin 4, to zostanie 8 do granicy, czyli jutro by mi pasowało dojechać do Ahampera, gdzie tam stanąć dobrze. I to też mi pasuje, wiecie co, bo dojedziemy na granicę, tam jakiś sobie ogarnę parking i zrobimy zakupy. Bo ja muszę teraz duże zakupy zrobić. No. To Maroko, mój ładunek na Maroko cały czas się coś tam opóźnia i opóźnia. Może się tak czasami zdarzyć, jak to z ładunkami bywa, że koniec końców jego nie będzie, bo jeszcze coś tam będzie na przykład niegotowe, albo na przykład, nie wiem, nie będzie płatności od klienta i firma nie wyśle ładunku, więc no generalnie lepiej jest zrobić zapasy wina, słodyczy, szampana, wszystkiego już teraz. A w związku z tym, że idą święta, to ja też swoim pracownikom będę musiała, znaczy już mam zamówione jakieś tam takie paczki ze słodyczami, ale nie zaszkodzi jeszcze dać kilka butelek wina, prawda? W podziękowaniu za cały rok pracy. No nie cały rok, bo w zasadzie to... No to ładnie, to teraz się wygadałam. Nie będzie żadna, dobra. Ja nie mam zatrudnionych żadnych ludzi w firmie, ja tylko po prostu współpracuję z freelancerami. O właśnie, tak to działa. No ale tak czy tak. Na koniec roku jest miło coś dostać. No to już wiecie, co dostaniecie. O Jezu. No dobra, pokazujemy. A jeszcze bym coś po drodze się zatrzymała, jeszcze zjeść na pożegnanie hiszpańskiego. Kurde, o tej porze co? O, jest 18. No ale nic, zobaczymy, jak coś będzie. To może bym coś takiego zjadła, takiego niesłodkiego, bo te słodyczy po prostu dzisiaj miałam przepyszne. I jeszcze mam takie rurki jakby z jakimś takim kremem francuskim, genialne. Ale jest mi już niedobrze z nich. W lodówce mamy jakieś jedzenie, no ale co z tego, jak cały czas nie ma kiedy go zrobić. O, tam była jakaś stacja taka. Mój restaurant. Ristorante Gasoliniera. Gazoniera? Nie. Dobra, jedźmy. Oznaczone jako restauracja także. No powiem, że chyba tutaj jednak nic nie bardzo zjem, ale jak już zjechałam, to zerknijmy, co tu mają. Może gdzieś coś z tyłu za tymi drzwiami. Skręć w prawo, następnie lekko w lewo. Chyba nie, ale nic, już tu przejedziemy. Aha, a patrzcie, co tam jest. Tu jest
Ristorante. No nic. Tak, na chwilę. Lekko w lewo, następnie skręć w prawo. Wiecie, że takie miejsca są najlepsze, nie? Coś na górę. Muszę jeszcze posta wrzucić, więc akurat by mi się takie 15 minut pauzy przydało. Tak sobie myślę, że mam luz. Dopiero rozładunek mam w poniedziałek, więc mam naprawdę dużo czasu, żeby sobie spokojnie jechać. Zawsze sobie mogę też trochę w sobotę. Także ta trasa na powrocie jest spokojna. Idziemy. Hola! Haha! I tak właśnie wygląda moje przechodzenie na wege. Very nice. Gracias. Mam całą wyprawkę, lokalne wyroby, wędliny, i gorącą kawę. O Jezu, jakie to pyszne było. Taka niby zwykła kanapka, ale było pycha. Dobra, jedziemy teraz. Gdzie zajedziemy, to nie wiem, bo powiem wam szczerze, że muszę tu lodówki to później powkładać. Bo co? Patrzyłam na parkingi i nie ma nic za bardzo, jeszcze będę musiała na trawisie sprawdzić. Na trawisie sprawdzę, może trafić coś ma. Jednak tego paliwa jeszcze trochę mam. A w okolicach Madrytu, wiecie co? Ogólnie to jest zawsze tak, że w okolicach wielkich aglomeracji zawsze się znajdą tacy, którzy chcą mieć łatwy zysk. Czyli pieniądze z paliwa. Dobra, wiadomość, znalazłam parking w Madrycie, 292 km, pół godziny wyjechanej, jest genialne. Idealne, lokalizacja idealna. Na wylocie z Madrytu już, także jutro rano też nie zahaczymy, wykorzystam czas. Idealne. Jedziemy. Także pozdrawiam pana, dziękuję za pyszną kanapkę. Było wesoło, bo ja weszłam, a on mówi do mnie: Iwona! Myślę, o, nawet mam tutaj znajomych tak głęboko w Hiszpanii. Tak miło być na końcu świata i mieć kogoś znajomego. To co, kamerę chyba wyłączamy, bo zachód słońca jest piękny, ale w lusterku. A my jedziemy już teraz na wschód. 290 do parkingu. O Jezu, ta kanapka była dobra. Teraz jeszcze drugą zjadła. Taka ciepła. Wiecie co? Trochę drogi ten parking, 25 euro. Ja powiedziałabym, bardzo drogi. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, że tu przyjechałam. Ale powiem wam, że dawno mnie nikt tak nie rozbroił. Wjechałam tutaj i patrzę, strzałki idą na wprost. To jest po prawej stop, nie? Ale idzie równolegle strzałka na wprost, jest budka. Więc normalnie tam się pobiera ticket w takim miejscu i się jedzie dalej, nie? I wyskakuje babka, krzyczy: stop, 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 i że tam macha rękami, że tam jest stop przecież. No więc ja zgłupiałam. Patrzę, no jest stop, no ale strzałka idzie na wprost. Czekajcie, wrócę. Oglądajcie parking w Madrycie. 25 euro. 200 miejsc, także teoretycznie bardzo duże. No i macha rękami, że stop, no to ja stanęłam. No ale kierowałam się już z lewego pasa, więc wiadomo, że stanęłam po skosie. I macha. Ja się wkurzyłam, no bo w sumie nie ma żadnych znaków, jakoś tak konkretnie nie jest poprowadzone, tylko tak było, widzicie, jakoś dziwnie, nie? A to już też człowiek zmęczony po całym dniu, bo już jest 11. Prawie, że... No i nic, no i stanęłam, patrzę i stoję, no bo nie wiem, co się będzie działo dalej. Czy mam iść gdzieś do niej się meldować, czy jak? Gdy zajechał autobus, patrzę, kierowca wysiadł, coś tam zrobił, pojechał. No to myślę sobie, no to dobra, to biorę pieczątkę, pieniądze i idę. I przychodzę do okienka i
ta babka taka, z takim uśmiechem. No to jeszcze raz zacznijmy. I tak widzę, że się tak przywitała. No to jeszcze raz zacznijmy od początku, to ten lepiej się przywitajmy, nie? I mnie tak rozwaliła całkowicie. I się uśmiechnęła tak fajnie, ja się też uśmiechnęłam. No i tyle. Taki z tego morał historii. No tak, ona mówiła. Kamerę włączę. Gdzie ta moja kamera jest? Ja tylko jej używam do takiego czegoś. Tu jest kamera. Tak mi kazała w kącie stanąć. I dojechać do samego... Tak, 248 to jest moje miejsce. Joj! Takiego trupa mam stać? Fajnie wygląda, nie? Bioto Imagination. No i tyle, no nic. Przynajmniej jest bezpiecznie. Ale myślę, że później już będę stawać sobie na normalnych parkingach. No ale to jest Madryt. Chociaż na Madrycie mnie nigdy nie ukradli. Paliwa mi tutaj nigdy nie ukradli, aczkolwiek pamiętam, że stałam raz w Madrycie. Jest tak typowo przy autostradzie, to pamiętam, że rano się obudziłam, się okazało, że w kilku ciężarówek była rzeczywiście kradzież paliwa. W mojej akurat nie, miałam szczęście, ale doszło do kradzieży. No, jak to zawsze przy dużych miastach. To co? Idziemy spać. A właśnie, zachowy zakończyć. Czekajcie, jest tak. Pania Madryt. Jak jest ta z GPS-em, to przynajmniej nie trzeba się zastanawiać, która to prowincja jest, jak tutaj zaznaczyć. Czyli co? Jest która? 10:44, wow, czyli 7:44 będę ruszać, wow, jak późno, tu jest kafeteria, ciekawe. To co? Dziękuję za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem. Ciao!